W jaki sposób można kształtować świadomość młodego pokolenia w zakresie zrównoważonego rozwoju? No, wydaje mi się, że tutaj dwa obszary są takie istotne. Pierwszy obszar to kwestia edukacji, którą młode pokolenie otrzymuje na poziomie szkoły podstawowej, średniej i potem w edukacji wyższej. A drugi obszar to jest praktyka, czyli środowisko, w którym młodzież funkcjonuje na co dzień. Oprócz tego oczywiście tutaj uzupełnieniem jest cała promocja ekologii w środkach masowego przekazu, które w ogóle kształtują świadomość społeczną. Czy obecny system edukacyjny w Polsce jest dostosowany do wyzwań zrównoważonego rozwoju? Z własnego doświadczenia, współpracy ze studentami, ale także ze szkołami z kształcenia poziomu średniego, to zmiany w edukacji są kolosalne. Czyli zarówno pod względem wiedzy zmieniają się programy w taki sposób, żeby ci młodzi ludzie mieli świadomość, czy mieli możliwość świadomego wyboru swoich zachowań ekologicznych. Do tego dochodzą jeszcze też możliwości poznania różnych praktyk, czyli młodzi ludzie mają możliwość zobaczenia firm, w których przestrzegane są zasady zrównoważonego rozwoju, mają spotkania z ludźmi, którzy mogą przedstawić, jak te zagadnienia funkcjonują, ale do tego dochodzi też program Erasmus, gdzie mają możliwość też porównań z rozwiązań w zakresie ekologii z innymi krajami. To jest takie rozwijające. Nie ulega wątpliwości, że tutaj takim słabym punktem w edukacji jest kwestia nie tylko programów, ale też kompetencji nauczycieli. Bierze się to czy problemy mogą wynikać ze zróżnicowania w wiedzy, umiejętnościach ze względu na pokolenia, tak? Czyli młodsze pokolenie nauczycieli wyrastało w innych warunkach edukacyjnych niż pokolenie starsze. Dotyczy to szczególnie obszarów właśnie technologicznych, ale i zrównoważonego rozwoju. Niemniej jednak tutaj trzeba jeszcze trochę pracy i wysiłku ze strony nauczycieli. Czy jest potrzeba dostosowywania procesów edukacyjnych z zakresu zrównoważonego rozwoju do możliwości i potrzeb różnych pokoleń? Tak, jak najbardziej. Jestem zwolenniczką dialogu, szukania płaszczyzny porozumienia między nauczycielem a uczniami. I ja widzę taką potrzebę. Chodzi o to, że starsze pokolenia mają zupełnie inne oczekiwania co do sposobu nauki, przyswajania wiedzy w porównaniu z młodymi pokoleniami. I te metody, narzędzia nauczania powinny jednak być dostosowane do takich potrzeb. Idziemy raczej w kierunku takiego praktycznego nauczania, a więc analiza przypadków, pokazywanie przykładów, dyskusja, metody aktywne, które pozwalają uczniowi być nie tylko odbiorcą wiedzy przekazywanej na przykład przez wykładowcę, ale również aktywnym uczestnikiem, który zadaje pytania i jednocześnie nadaje kierunek dyskusji. To jest ważne. Również narzędzia, za pomocą których poszczególne pokolenia uczą się i rozwijają, powinny być dostosowane do ich potrzeb. Mówię tutaj o tym, że starsze pokolenie, powiedzmy, mniej chętnie korzysta z
choćby platform edukacyjnych, wolą uczyć się w sposób tradycyjny, a więc szkolenie fizyczne w określonym miejscu z nauczycielem, trenerem. No ostatecznie może być szkolenie online, ale to też już jest mniej preferowana możliwość. Natomiast dla ludzi młodych nie jest koniecznością spotkania się fizycznie w jednym miejscu, żeby opanować dany zakres materiału. Oni wolą to w formie gry internetowej, w jakiejś wersji atrakcyjnej, graficznej, gdzie mogą sobie przyswoić ten materiał, bawiąc się na telefonie. I my musimy o tym pamiętać. Jednocześnie do tego dochodzi też konieczność uwzględnienia jakby to powiedzieć, patrzenia na świat, dlatego że młodsze pokolenie jest pokoleniem takim bardziej otwartym, zbiera informacje, wyrabia sobie opinię o świecie, natomiast starsze pokolenie ma już swoje przemyślenia, swoje przekonania i tutaj kwestia pokazywania słuszności rozwiązań proekologicznych jest trochę trudniejsza, tak? Więc tutaj jest potrzeba dostosowania zarówno narzędzi, jak i sposobu prezentowania wiedzy.